Dzisiaj pokażę wam Ender Hub Base, czyli najlepszy, a zarazem najbardziej czasochłonny projekt, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Tworzenie tego filmu zajęło sporo czasu, więc fajnie by było, gdybyś zostawił suba oraz łapkę pod filmem. Daj mi to znać, że chcecie więcej tego typu projektów w przyszłości. Ale żeby się dowiedzieć, od czego się to wszystko zaczęło, musimy cofnąć się w czasie o ponad 11 miesięcy. Znajdujemy się właśnie w zwykłym, klasycznym endzie, który wygląda tak samo na każdym świecie. To tutaj rozpoczyna się przygoda, która pochłonęła mi prawie rok. Wszystko zaczęło się 28 sierpnia 2023 roku. Prowadziłem wtedy live na kanale, na którym rozpocząłem kopanie wszystkich filarów, które znajdowały się na endowej wyspie. Cały proces kopania filarów pochłonął mi 24 godziny, a to był dopiero początek. Po skopaniu wszystkich 10 filarów zająłem się równaniem całej endowej wyspy. Z procesu niszczenia całej wyspy Endo pojawił się film na kanale. Samo zniszczenie wyspy Endu zajęło łącznie 40 godzin. Kiedy cały end był już pusty, mogłem zacząć działać. Na samym początku postanowiłem postawić beacony pod każdym z 20 portali, które znajdowały się na już nieistniejącej wyspie Endu. Na każdy z beaconów narzuciłem jakiś efekt, bym mógł mieć wszystkie efekty dostępne od razu po wejściu do Endu. Następnie postanowiłem zbudować ornament pod Endem składający się z Sea Lanternu oraz zacząłem stawiać pierwsze piętra wielkiej latającej wyspy. 4 września 2023 roku podczas live stworzyłem wielki promień energii, który łączy ze sobą wszystkie znajdujące się portale oraz przebudowałem farmę Endermanów z cobblestone'a na bloki żelaza. Później była tylko budowa, aż docieramy do 16 września 2023 roku, gdzie zacząłem stawiać pierwszą ścianę. Następnie 22 września 2023 roku zacząłem tworzyć pierwszy projekt, który miał się znaleźć w Ender Hubie, a jest to Aleja Mobów. W tej alei znajduje się 9 klatek z 9 różnymi mobami. Podczas następnych transmisji leciałem na pełnej z budową oraz przeprowadzaniem mobów do alei. W międzyczasie stworzyłem również mapę mojego Ender Huba, która stoi zaraz przy platformie, na której respimy się wchodząc do Endu. Później miałem trochę przerwę od Ender Huba i zajmowałem się świątecznym projektem. Dopiero 13 stycznia 2024 roku powróciłem do realizacji projektu Ender Huba. Podczas tego live zbudowałem serce Ender Huba i obliczyłem, ile szkła będę potrzebował do stworzenia największego efektu mgły na moim świecie. Teraz muszę wam znowu wrzucić to. To jest coś takiego, tak? Okej. A jakbyśmy chcieli... Pil. Tu macie na jedną sekcję. Będziemy potrzebować zrobić około... Bo ja wiem... z 5-6 warstw tego efektu mgły. Nic nie widać, bo za małe. $60 000 szkła. Ile? To skomentuję tylko jedna rzecz. Ile? Dokładnie tak, na jedną warstwę będę potrzebował 10 029 sztuk szkła. A jako, że chciałem zrobić 9 warstw, to łącznie będę potrzebował 90 261 sztuk szkła. Postanowiłem więc zebrać połowę szkła za pomocą handlu z villagerami, a połowę kopiąc piasek na pustyni. Kiedy całe szkło miałem gotowe i przefarbowane, mogłem zabrać się za tworzenie największego efektu mgły na moim świecie survival.
Po stworzeniu efektu mgły zająłem się stworzeniem wejścia do Ender Huba oraz stworzeniem platformy ze szkła, na której miał znajdować się automatyczny magazyn. 2 kwietnia 2024 roku zrobiłem 6-godzinnego live'a z budowy magazynu. Właśnie na tym live udało się go całego zaprojektować i zbudować. Później przez 3 live'y przenosiłem rzeczy do magazynu i finalnie magazyn prezentuje się tak. Po posortowaniu całego magazynu zająłem się kolejnym piętrem Ender Huba, na którym miały się znajdować farmy. Do tej pory powstało tam parę farm, na przykład farma trzciny, farma bambusów, a nawet farma wełny. 11 maja 2024 roku postanowiłem stworzyć nową, ultra wydajną duplikarkę piasku. Została ona stworzona przy portalu, który umożliwia mi powrót do Overworlda. W Overworldzie powstał cały system zbierający zduplikowane rzeczy. Nie jest to całkowicie związane z projektem Ender Huba, ale myślę, że fajnym pomysłem było tutaj o tym wspomnieć, bo jednak duplikarka znajduje się w Ender Hubie. Postanowiłem także udekorować platformę z obsydianu i zbudowałem tam schody, które prowadzą do skrzynek ze starej duplikarki piasku. 2 lipca 2024 roku zacząłem tworzyć górę Ender Huba. Finalnie nadszedł ten dzień. 5 lipca 2024 roku. Podczas transmisji na żywo ukończyłem górę Ender Huba i wyłożyłem ją mostblokami oraz zbudowałem projekt zwieńczający całego Ender Huba, czyli mnie siedzącego na tronie ze złota w koronie zbudowanej również ze złota. Samego Ender Huba postanowiłem podpisać nickiem jednego z moich widzów. Ale idziemy sobie tu i podpiszemy Ender Huba maybe tu. Może być, a może weźmiemy sobie tą od razu tabliczkę w sumie, albo bo tu byśmy go podpisali. Możemy tu. Ender Hub. Imienia. Kurde, on się tu nie mieści. Dobra, będzie po prostu tak. I
tak oto udało mi się zbudować Ender Hub Base na moim świecie Minecraft. Sam projekt pochłonął naprawdę sporo czasu, bo z obliczeń wynika, że zbudowanie całego Ender Huba zajęło 350 godzin. Od skopania całej wyspy Endu do postawienia ostatniego bloku na samym szczycie. Sam zamysł projektu jest inspirowany projektem Liaja, który on stworzył w Endzie. Dobra, więc to tyle z opisywania, a teraz przejdźmy do pokazu całego projektu. Po tej całej historii, jak oto stworzyłem Ender Huba, możemy przejść wreszcie do pokazu, jak wygląda Ender Hub. Jesteśmy sobie oczywiście na singielku i no, jesteśmy sobie tutaj w mojej bazie, która właśnie jest moją bazą i normalnie lecimy sobie teraz do Endu. Normalnie pobiegniemy sobie oczywiście moim super tunelem, który no jak widzicie bardzo ciekawie wygląda. To jest błąd modyfikacji kamera Utils, więc no dokładnie tak. No i lecimy sobie do Endu i zaraz pokażę wam, jak cały projekt się prezentuje. Chociaż w sumie widzieliście już na przebitkach, ale pokażę wam go oczywiście tak dokładnie jak, co, gdzie i po co i dlaczego. Dobra, jesteśmy sobie w Endzie i tu mamy oczywiście mapę całego Ender Huba i każdy z portali jest podpisany oczywiście nickiem danego widza. Tu mamy właśnie Ender czyściki i tu mamy odbiór rzeczy ze starej farmy piasku, czy tam konkretu, gravity bloków. No i tu właśnie mamy sobie pięknie skrzyneczki, do których sobie wpadały te oto rzeczy, dokładnie tak. I teraz lecimy na sam dół i mamy tutaj oczywiście sobie ten piękny ornament. Lecąc sobie tutaj wyżej, mamy sobie tutaj właśnie aleję mobów. I tutaj mamy oczywiście pandę, tu mamy misie polarne, tu mamy sniferki, tu mamy szkieletokonie, tu mamy wielbłąda i te główki. Tu mamy axolotle, 2, było ich tu więcej, ale niestety zginęły. Tu mamy aleja, tu mamy mushroomowe krowy i tu mamy rybki. Tu są jakieś shulker boxy, które pozostały z budowy tego, to tam nie zwracajcie na to uwagi, tu nic cennego nie ma. I dobra, lecimy sobie piętro wyżej i piętro wyżej wlatujemy sobie już do części centralnej Ender Huba, czyli do całego efektu mgły, dokładnie tak. I jest tutaj właśnie ten cały piękny efekt mgły, który ma w sobie ponad 90 000 szkła. I tu mamy oczywiście farmę, jak widzicie, konkretu nową super ultra. Schodząc sobie generalnie w dół, to wam pokażę. Schodząc sobie tutaj, mamy tutaj właśnie to serce Ender Huba, do którego nie jest zrobione wejście, bo finalnie stwierdziłem, że nie ma po co go tutaj robić. No i tu mamy serce Ender Huba. Działa sobie ono, znaczy no nie działa, ale jest po prostu takie coś i to wszystko wedle tam jakiejś historii magicznej, nie wiem, no po prostu wedle mojego wymyślenia, po prostu to serce Ender Huba utrzymuje całego Ender Huba. Proste, proste. Dobra. I idziemy sobie teraz w górę. I idąc sobie w górę, oczywiście trafiamy do magazynu. No tu jeszcze na tym pierwszym piętrze mamy dookoła ten piękny wzorek na ścianie, bardzo super. No i tu trafiamy sobie oczywiście do magazynu. I tutaj mamy shulker box unloader, tu mamy odkładać itemy do sortu, tutaj mamy wypakowane shulkery. Tutaj mamy itemy niesegregujące się, jak widzicie. Tu mamy oczywiście shulker boxy i tu mamy farmę wełny, tylko że niestety nie dało się tego tu podpiąć i tak naprawdę sama farma wełny znajduje się tutaj i stąd po prostu przenoszę sobie wełnę co jakiś czas. No i tu mamy oczywiście sam magazyn, wszystkie rzeczy, a raczej większość rzeczy, która jest dostępna w Minecrafcie jest tutaj oczywiście sortowana. Te rzeczy, które się oczywiście nie sortują, są w beczkach. Tam jak widzicie, jak sobie polecimy na sam koniec, to są właśnie te itemy po prostu tutaj w beczkach, a te co się nie sortują, albo te na które zabrakło po prostu miejsca przy projektowaniu tego magazynu. I tutaj są kolejne beczki, tu mamy wind charge, tu mamy jedzonko i tu mamy decorated poty. Dobra, lecąc sobie w tą stronę mamy oczywiście tu surowce, ale tu nie o to chodziło, bo tu mamy po prostu odbiór sobie farm, dokładnie, czyli z farmy trzciny i z farmy bambusu. Tu jeszcze w przyszłości powstanie farma kelpów, aczkolwiek na razie nie brałem się za projektowanie farmy kelpów, ponieważ jest to dość czasochłonny projekt, bo farma kelpów jest dość nawet łatwa, ale chcę zbudować taką dość wydajną farmę kelpa, więc no ona trochę więcej czasu oczywiście zajmie. I tu sobie wypływamy tą windą
I jesteśmy właśnie sobie w miejscu, w którym mamy wszystkie farmy, czyli tu mamy farmę wełny. Mogę wam nawet pokazać, jak to tu wygląda. Na freekamie wam pokażę. Proszę bardzo, tu mamy farmę wełny. W ogóle ciekawe, czy tam, jak tam wygląda sytuacja z nożycami, bo tu dawno nie byłem. Dobra, nożyce są, działają super. A tu mamy oczywiście duplikator nici, bardzo fajny, działa sobie, jest super. Tu mamy sobie farmę most bloków. Tu sobie mamy oczywiście 5 farm trzciny. Tu mamy jedną farmę bambusa. I tu mamy farmę mączki kostnej, lecz ta farma jest słaba i raczej pójdzie do rozwalenia i zbuduje sobie inną. Albo po prostu gdzieś tu zbuduje też drugą. Dobra, i tu mamy zejście za pomocą honey bloków, żeby się spowolnić na przykład, to można, albo można po prostu zeskoczyć. I to wszystko w sumie z tej sekcji. I lecimy sobie teraz na samą górę, czyli na szczyt Ender Huba, dokładnie tak. Mamy wszystko pięknie moc blokami wyłożone, oświetlone, żeby oczywiście endermany się nie respiły, bo endermany są tu w ogóle niepotrzebne. I wychodząc tutaj mamy oczywiście mnie, siedzącego na tronie, w koronie ze złota i tron też ze złota. I tutaj jest Ender Hub imienia Michał Shotmaker aka Cheatów, dokładnie tak, jak widzicie tutaj Michał Shotmaker aka Cheatów. Tak, fajny skin. No i tu normalnie ja sobie siedzę, bardzo fajnie, proszę bardzo, tak to się tu prezentuje wszystko. Myślę, że ideolo i myślę, że bardzo fajnie to wygląda i myślę, że fajnie to w sumie wszystko wyszło, ten tron cały i w ogóle, no fajnie wyszedł, bardzo mi się podoba i jest. No i na koniec w sumie co pozostało, no to tutaj mamy farmę endermanów, która właśnie no się znajduje tutaj i przy tej farmie endermanów oczywiście mamy tutaj kowadła, grindstone'a i enchanting table i tu mamy oczywiście jeszcze ten wielki promień energii dookoła endu, który no właśnie łączy ze sobą wszystkie portale, które się w tym endzie oczywiście znajdują. Taki w sumie pomysł, to był pierwszy projekt tak naprawdę w tym Ender Hubie, taki pierwszy właśnie tutaj projekcik, który powstał. No i myślę, że dość spoko. No i tak się właśnie prezentuje Ender Hub. Wszystko zajęło tam ponad 350 godzin zbudowanie tego wszystkiego, a może nawet i więcej. Nie wiem, bo ja to policzyłem według dni w Minecrafcie, czyli odjąłem sobie ilość dni, która jest teraz od tej, w której zaczynaliśmy jakby, czyli tam było jakoś 1400 dni, coś takiego, albo nawet nie, trochę więcej. 1800 tam chyba dni było. No i to po prostu sobie odjąłem i wyszło mi tam ilość dni, która została tutaj spędzona. Pomnożyłem to razy 15, czyli uśredniłem czas trwania dnia i nocy, czyli to jest 15. No i finalnie wyszło, że 350 godzin, ale obstawiam, że tego czasu było o wiele więcej. Więc sobie tutaj wskakujemy i oh no, jesteśmy przy projekcie, którego wam nie mogę pokazać, więc czekaj. Ja sobie stąd odlecę i pożegnam się z wami oto tutaj, żebyście nic nie widzieli. Dokładnie tak. Więc co, bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i że zostawicie masę łapeczek w górę oraz suba. I dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu projektów w przyszłości oczywiście. I tego typu film. Trzymajcie się serdecznie, życzę wam miłego dzionka i do zobaczenia na następnych streamkach i odcinkach. Do usłyszenia wkrótce i bajo bajo!